Na początek ostrzeżenie. To nie będzie odcinek, który wywoła na waszym karku gęsią skórkę albo zrosi wam pachwiny. Nie wystąpią w nim samochody, które wzbudzą w was takie pożądanie, że obudzicie się w środku nocy z namiotem rozbitym zamiast kołdry. Te auta nie obudzą sąsiadów rykiem silnika. Nie będziecie chwalili się nimi gościom podczas imienin. Powiem więcej. Możliwe, że niektórymi z nich będziecie musieli jeździć w papierowym worku na głowie, żeby nikt was nie rozpoznał. Dlaczego zatem w ogóle je pokazujemy? Bo są idealną propozycją dla tych, którzy szukają taniego środka transportu z punktu A do punktu B. Pod warunkiem, że te punkty nie są za bardzo oddalone od siebie. Co więcej, te auta są nie tylko niedrogie w zakupie, ale też śmiesznie tanie w eksploatacji. Nie wymienia się w nich oleju, filtrów, rozrządów, nie mają układów wydechowych, rozruszników, turbosprężarek, sprzęgieł, skrzyń biegów, katalizatorów. A tarcze i klocki hamulcowe wytrzymują tu przebiegi rzędu 200-300 tysięcy kilometrów. Co więcej, mając te samochody, nie musicie się martwić o to, czy amerykański prezydent nie pomylił pigułek, jaki numer odwinie i czy będzie to miało wpływ na ceny na stacjach paliw. Bo tych aut się nie tankuje, je się ładuje. Tak, prądem. Najlepiej takim domowym, czyli najtańszym. I ze względu na fakt, że mają małe akumulatory, to można to robić nawet ze zwykłego gniazdka 230V, choć znacznie skuteczniejsze będzie ładowanie z tak zwanej siły. Nowoczesne, małe samochody elektryczne zużywają średnio 10-12 kWh prądu podczas jazdy miejskiej. 1 kWh prądu z domowego gniazdka w taryfie nocnej G12 kosztuje średnio 65 groszy. I to już uwzględniając wszystkie opłaty, m.in. dystrybucyjną i inne podatki. To oznacza, że przejechanie każdym z tych aut 100 km po mieście kosztowało was będzie, uwaga, 6 do 8 zł. Czyli równowartość 1 litra paliwa. A co jeżeli nie macie garażu czy miejsca parkingowego z dostępem do prądu? Wówczas możecie takie auta ładować na publicznych ładowarkach, gdzie za 1 kWh zapłacicie średnio od 2 do 2,5 zł, co daje rachunek od 20 do 30 zł za 100 km. Nadal bardzo atrakcyjnie, szczególnie, że zazwyczaj takie ładowanie trwa tyle, co przeciętne zakupy w markecie. I weźcie pod uwagę, że w warunkach miejskich nowoczesne elektryki przejeżdżają 350-400 km. Zaznaczam, że latem, a to oznacza, że robiąc dziennie średnio 40 km, będziecie je ładowali tylko 3-4 razy w miesiącu. Na przykład podczas wspomnianych zakupów, wizyty u fryzjera, w kinie czy restauracji. Bo ładowarki znaleźć obecnie można dosłownie wszędzie, przynajmniej w tych większych miastach. Dołóżmy do tego wszystkiego brak wydatków na wspomniane wcześniej części eksploatacyjne, a otrzymujemy auto, którego codzienne użytkowanie może okazać się tańsze niż zakup biletu miesięcznego na komunikację miejską. Choć jest coś, co łączy elektryki z tą komunikacją miejską. Jeżdżąc nimi możecie legalnie korzystać z bus-pasów, skracając sobie na przykład czas dojazdu na Pilates albo do warzywniaka. A wisienką na torcie jest darmowe parkowanie w miejskich strefach parkowania. Tak, elektryki nadal mają ten przywilej i został on wydłużony do końca 2027 roku. A teraz na chwilę cofnijmy się w czasie, dokładnie o 15 lat, do wiosny 2011 roku, gdy na drogi wyjechały pierwsze egzemplarze Mitsubishi AIMEV. Elektryczny mieszczuch miał wówczas silnik o mocy 69 koni, przyspieszał do 100 na godzinę w 16 sekund, zasięg wynosił zaledwie 120 km, a kosztował, lepiej usiądźcie, a jak już siedzicie, to się czegoś trzymajcie, 160 tysięcy złotych. W 2011 roku. Wówczas niemal tyle kosztowało nowe Audi A6 w podstawowej wersji, a A4 można było mieć topowo wyposażoną z 2-litrowym TFSI o mocy ponad 200 koni. Dzisiaj sprawy wyglądają zupełnie inaczej. Konkurencja i postęp technologiczny sprawiły, że obecnie nowego elektryka można kupić w cenie porównywalnego auta spalinowego. Za najtańsze modele zapłacić trzeba zaledwie 70-80 tysięcy złotych i oczywiście mówimy o nowych
nieużywanych autach. Tylko nie zwracajcie uwagi na ceny cennikowe, bo te bywają dalekie od transakcyjnych. Żeby sprawdzić realne ceny, wejdźcie na findcar.pl, naszą platformę, na której znajdziecie już grubo ponad 20 000 nowych i używanych aut dostępnych u autoryzowanych dealerów. To egzemplarze dostępne od ręki i często z dużymi rabatami. My wybraliśmy do dzisiejszego odcinka 10 najtańszych modeli elektrycznych. Oto one. Leapmotor T03 za 69 900 zł. To obecnie bez dwóch zdań najtańszy sposób na zostanie właścicielem nowego samochodu elektrycznego, ale też zdecydowanie najbrzydszego. Choć nazwa T03 sugeruje, że mamy do czynienia z czołgiem, to w rzeczywistości jest to połączenie świni z Angry Birds i kubła na śmieci. Jeżeli przymkniecie na to oko, a najlepiej w ogóle zamkniecie oboje oczu, wyłożycie na stół niecałych 70 000 zł, to zostaniecie właścicielami zwrotnego pudełka o długości zaledwie 360 cm, które świetnie sprawdzi się w miejskiej dżungli, gdzie obecnie małpy wychodzą na drogę, nie rozglądając się ani w prawo, ani w lewo. Świnie na pewno zauważą i nawet w ich oczach może pojawić się pytanie w stylu: ojebałeś butelkomat i sam to w szopie poskładałeś? Silnik elektryczny Leapmotora ma 95 koni, co zapewnia przyspieszenie do setki w czasie 12,7 sekundy. Akumulator o pojemności 37,3 kWh netto wystarcza na przejechanie średnio 265 km, a po mieście ponoć nawet 395 km. W warunkach domowych z gniazda siłowego naładujecie tego małego potworka do pełna w około 6 godzin. Niestety moc ładowania prądem stałym jest mizerna i wynosi tylko 45 kW. W efekcie 40-minutowe zakupy wystarczą jedynie na napełnienie połowy akumulatora. No i nie zapuszczajcie się tym autkiem na autostradę. Rozpędza się do zaledwie 130 na godzinę, ale w formie taniego wózka na zakupy się sprawdzi. A teraz Citroën EC3 Plus za 80 700 zł. Francuski elektryk brzmi jak tytuł filmu, w którym Pierre albo inny Antoine przychodzi do waszego domu, następnie wchodzi w takie zwarcie z waszą dziewczyną, że iskry doprowadzają do pożaru chałupy widocznego z Jowisza. Ale spokojnie. Wygląda na to, że Francuzi szybko odrobili lekcję z elektryfikacji, przynajmniej jeżeli chodzi o budżetowe samochody. Jak zerkniecie do oficjalnego cennika, to zobaczycie, że taki EC3 oficjalnie kosztuje prawie 120 000 zł. Ale ten nowy egzemplarz, który widzicie, z rocznika 2025 został przeceniony o niemal 40 000. W efekcie za 80 000 zł dostajecie miejskiego crossovera o długości 4 metrów, który ma 310-litrowy bagażnik i silnik elektryczny o mocy 113 koni, które wystarczą do tego, by rozpędzić auto do 100 na godzinę w 11 sekund. Ale na autostradzie wszystkie zdychają już przy 135 na godzinę. Za to akumulator o pojemności 42 kWh wystarczy, aby średnio przejechać 320 km, a po mieście w sprzyjających warunkach nawet 400. Ładowanie? Dzięki ładowarce pokładowej o mocy 11 kW w warunkach domowych zajmuje to tylko 4 godziny, a maksymalna moc ładowania prądem stałym wynosząca 100 kW sprawia, że na stacji szybkiego ładowania w 25 minut uzupełnicie baterię od 20 do 80%. To naprawdę dobre parametry jak na miejskie auto. A teraz wyobraźcie sobie, że pod waszą nieobecność francuski elektryk przychodzi do waszego domu z bratem bliźniakiem, włoskim elektrykiem. Fiat Grande Panda Electric za 85 560 zł. Na findcar.pl jest mnóstwo wielkich Pand na prąd za kwotę od 85 do 90 tysięcy. Mają ten sam 113-konny silnik, co prezentowany przed chwilą Citroën. Mają taki sam akumulator, podobne czasy ładowania i zasięg i niemal identyczne gabaryty. Choć Grande Panda ma też całkiem grande bagażnik, aż 360 litrów, czyli 50 więcej niż Citroën. To po prostu ten sam samochód co EC3, tylko o innej aparycji, takiej pandowatej, czyli trochę zabawnej, trochę nieporadnej, ale jedno jest pewne, zwracającej na siebie uwagę. Jest tak słodki, że jak jesteście w markecie, to odruchowo szukacie pędów bambusa na dziale z warzywami, żeby go nakarmić. Szkoda, że z tym przyjemnym wizerunkiem nie idzie w parze jakość wnętrza. Mam podejrzenie graniczące z pewnością, że Fiat jest aktualnie w tak fatalnej kondycji finansowej, że oszczędza na wywozie śmieci z fabryk. Po prostu robi z nich wnętrza swoich aut. I nie bawi się przy tym w żaden recykling. Niedługo w miejscu dźwigni
linii kierunkowskazów w pandzie będą montowane po prostu zużyte długopisy. Ale nie zmienia to faktu, że jak tym długopisem złożycie podpis na umowie, to za 85 tysięcy złotych wyjedziecie z salonu elektryczną Grande Pandą, która budzi uśmiech i przejeżdża 100 km za 7-8 zł. Aż trudno uwierzyć, że da się jeździć jeszcze taniej. Czym? Dacią Spring Xtreme 100 za 89 434 zł. Aż trudno uwierzyć, że Dacia jest droższa od Fiata czy Citroena, pomimo że jest od nich sporo mniejsza i do tego znacznie słabsza, bo jej silnik ma 102 konie. Ale przyspieszenie to już przyzwoite 9,6 sekundy do 100 km na godzinę. Nieprzyzwoita za to jest prędkość maksymalna. Zaledwie 125 na godzinę. Niemniej pod względem zużycia energii Spring nie ma sobie równych. Choć akumulator ma tylko 24,3 kWh pojemności, to wystarczy, by po mieście zrobić 305 km. A to oznacza, że przejechanie 100 km kosztowało Was będzie około 5-6 zł. Oczywiście pod warunkiem, że ładowali będziecie się w domu, co potrwa około 3,5 godziny. Niestety, już ładowanie na stacjach publicznych nie będzie imponujące, bo maksymalna moc ładowania prądem stałym to tylko 40 kW. Od 0 do 100% trzeba liczyć z 1,5 godziny. W tym czasie zdążycie zrobić takie zakupy, że nie zmieszczą się do 308-litrowego bagażnika. Choć jak na 370 cm długości nadwozia uznać go należy za wyjątkowo duży. Otwarcie też należy powiedzieć, że nowa Dacia Spring nie ma nic wspólnego ze swoim pierwowzorem, którym był pojazd samochodopodobny. Pod absolutnie każdym względem. Teraz to cywilizowany elektryk o wybitnie niskich kosztach eksploatacji. Niemniej zapuszczanie się nim na drogi szybkiego ruchu jest jak próba podbijania kosmosu na pokładzie latawca. Opel Frontera Electric Edition Extended Range za 95 600 zł. Od kolejnego bohatera dzisiejszego odcinka nie możecie oczekiwać luksusu, materiałów wykończeniowych wysokiej jakości, ani spektakularnych osiągów. Ten sam co w Pandzie i Citroenie 113-konny silnik elektryczny sprawia, że liczba 100 pojawia się na prędkościomierzu dopiero po ponad 14 sekundach. Ale za to prędkość maksymalną podniesiono do 143 km na godzinę. Niemniej Frontera ma coś, czego nie ma żadne inne auto w tym zestawieniu. Naprawdę duży bagażnik o pojemności 460 litrów, a do tego spory jak na tę cenę akumulator pomieszczący 54 kWh prądu. To oznacza, że w cyklu mieszanym przejeżdża około 400 km, a po mieście nawet 500. Do tego mamy tutaj ładowanie z mocą 100 kW, co oznacza, że w czasie półgodzinnych zakupów uzupełnicie akumulator do 80%. Do tego Opel jest największym autem w zestawieniu, bo ma prawie 440 cm długości, a to przekłada się na naprawdę przestronną kabinę. Wszystko to sprawia, że Frontera jest jedynym tak tanim elektrykiem, którego możemy uznać za rodzinnego i jednocześnie nadającego się na nieco dłuższe wyprawy niż tylko do szkoły po dzieciaki i na pazurki do kosmetyczki. Jak będzie trzeba, to spakujecie się na 2-tygodniowe wakacje nad polskim morzem i być może, jak zaciśnięcie zęby i zwieracze, uda się Wam dojechać tam na jednym ładowaniu. Co prawda niezbyt dynamicznie, bez polotu, do bólu plastikowo i miejscami tandetnie, ale za to tanio. Za mniej niż 100 tysięcy złotych nikt obecnie nie da Wam więcej przestrzeni i zasięgu. Choć pod względem przestronności wnętrza, szczególnie na tylnej kanapie, Frontera ma jednego wybitnego konkurenta. Oto on. Hyundai Inster Pure za 95 900 zł. Ten samochód musiał zostać zaprojektowany po naprawdę grubej imprezie w Seulu, na której ktoś rozdawał podejrzane tabletki. Ale to dobrze, bo jego projektanci popłynęli i dzięki temu Inster ma sporo ciekawych rozwiązań, jakich nie znajdziemy w innych autach tego segmentu. Choćby uchwyty na kubki bezpośrednio w fotelu kierowcy, wymienne boczne panele w drzwiach, z których można zrobić na przykład ramki na zdjęcia, czy przesuwaną tylną kanapę. Pozwala ona w razie potrzeby powiększyć bagażnik z 280 do 350 litrów. Jednak najbardziej zaskakującą rzeczą w tym aucie jest przestronność. W nadwoziu o długości zaledwie 382 cm dwumetrowy pasażer usiądzie wygodnie za dwumetrowym kierowcą.
W tym segmencie to po prostu ewenement. Podobnie jak sporo tradycyjnych przycisków i pokręteł, które ułatwiają obsługę, choć ekran multimedialny i cyfrowe zegary oczywiście też tu są. Za mniej niż 100 tysięcy złotych dostajemy Instara w wersji Pure z silnikiem o mocy 97 koni, które rozpędzają go do setki w niecałych 12 sekund. Prędkość maksymalna to 140 na godzinę, a akumulator ma pojemność 42 kWh. Wystarczy, aby średnio przejechać 327 km, a po mieście około 400. Ładowarka pokładowa ma solidne 11 kW, ale maksymalna moc ładowania prądem stałym to tylko 73 kW. Pół godziny może nie wystarczyć, by dobić do 80%. Ale nie zmienia to faktu, że w kategorii najprzestronniejsze wnętrze w najmniejszym nadwoziu Inster zwyczajnie rozjeżdża konkurencję. BYD Delfin Surf Comfort za 97 200 zł. Chińczyk droższy niż Fiat, Citroën, Opel czy Hyundai? Owszem, ale mówimy o Delfinku w najwyższej wersji Comfort, która ma wyjątkowo bogate wyposażenie, m.in. kamery 360 stopni, podgrzewane fotele, ładowarkę indukcyjną, ale przede wszystkim ma mocny 156-konny silnik, który katapultuje go do setki w zaledwie 9,1 sekundy. Dodajmy do tego prędkość maksymalną wynoszącą 150 na godzinę, a mamy miejskiego elektryka, którym możemy wyjechać na autostradę i nie zginąć pod kołami tira. Pod względem długości nadwozia, które mierzy równe 399 cm, najbliżej BYD do Citroena EC3 i Pandy. Pod względem pojemności bagażnika również, bo mieści 308 litrów. Akumulator też jest podobny, bo ma 43,2 kWh, co wystarczać ma na przejechanie średnio 310 km lub nawet 460 po mieście. Plusem jest ładowarka pokładowa o mocy 11 kW. Minusem maksymalna moc ładowania prądem stałym wynosząca tylko 85 kW. Ale i tak podczas zakupów dojedziemy od 10 do 80% w pół godziny. Pytanie. Czemu mielibyście kupić samochód z Chin, skoro za dokładnie 5000 zł więcej możecie mieć jeszcze szybszego, a do tego jeszcze większego, elektrycznego Macana? Ale nie Porsche Macana, tylko Forda Macana. Ford Puma Gen E za 102 600 zł. 168 koni i 290 Nm, przyspieszenie do setki w 8 sekund i prędkość maksymalna wynosząca 160 km na godzinę. To wszystko czyni z Pumy najszybsze auto w naszym zestawieniu. Ale też przekroczyliśmy kwotę 100 tysięcy złotych, choć bardzo nieznacznie. A to dzięki temu, że rabat na ten konkretny egzemplarz przekracza 20 tysięcy złotych. Tak czy siak, 100 tysięcy złotych za takie osiągi i estetycznego crossovera o długości 421 cm to bardzo dobra oferta. Szczególnie, że auto ma duży bagażnik o pojemności 523 litrów, a do tego jeszcze 43-litrowy frank pod przednią maską. Akumulator nie jest zbyt duży, bo mieści tylko 43,6 kWh, ale Ford obiecuje średni zasięg na poziomie 350 km, a w mieście to ponoć nawet 500 km. Moce ładowania przy tej cenie i klasie auta nie pozostawiają niedosytu. W domu z siły pociągniemy 11 kW i po 4 godzinach bateria będzie pełna. Podczas zakupów wystarczy 20 do 25 minut, aby napełnić akumulator od 10 do 80%, bo moc ładowania prądem stałym to 100 kW. Puma ma swoje lata, ale nadal prezentuje się naprawdę dobrze. Ma też jedno z lepiej wykonanych wnętrz w swojej klasie. Przede wszystkim jednak wygląda na znacznie droższą niż jest w rzeczywistości. Choć jeżeli szukacie miejskiego elektryka, który przede wszystkim robi robotę właśnie wyglądem, to na koniec mam dla Was dwie takie propozycje. Pierwsza z nich to Peugeot E208 Allure za 105 800 zł. Przyznacie, że o ile elektryczne modele za 70-90 tysięcy złotych wyglądają po prostu tanio, to po przekroczeniu 100 tysięcy złotych zrobiło się zdecydowanie bardziej wyrafinowanie. I to zarówno jeżeli chodzi o aparycję zewnętrzną, jak i jakość wnętrz oraz ich wyposażenie. W tym Peugeotie w wersji Allure jest nawet dostęp bezkluczykowy, ładowarka indukcyjna, podgrzewane fotele, trójwymiarowe zegary cyfrowe, a także funkcja V2L pozwalająca podłączyć do niego na przykład ekspres do kawy, kuchenkę elektryczną albo nawet betoniarkę, jak sobie zażyczycie. Do tego jest dość dynamicznie, bo 136-konny silnik odpycha niewielkie auto do 100 km w czasie 9 sekund, a prędkość maksymalna w postaci 150 km na godzinę pozwala wyjechać na autostradę. Ponadto w nadwoziu o długości zaledwie 405 cm udało się zmieścić 309-litrowy bagażnik i akumulator o pojemności 46,2
2,3 kWh. Wystarczać ma on na przejechanie średnio 363 km, a po mieście nawet 500. Ładowanie bardzo przyzwoite. 11 kW na przykład z gniazda siłowego we własnym garażu, albo nawet 100 kW na szybkich ładowarkach. Po 25 minutach mamy 80% baterii. Wszystko to wygląda bardzo dobrze, ale pamiętać musicie, że E208 to typowy przedstawiciel segmentu B. Nie jest crossoverem i nie został od podstaw zaprojektowany jako elektryk, tylko jako auto spalinowe. A to wszystko oznacza, że szczególnie na jego tylnej kanapie będzie nieporównywalnie ciaśniej niż na przykład w Hyundaiu Insterze czy w dłuższym i wyższym Fordzie Puma. Jeżeli jednak jeździcie głównie w pojedynkę, to ucieszy Was jego dynamika, fajne wnętrze i aparycja. Choć pod tym względem i tak musi ustąpić pierwszeństwa ostatniemu autu w naszym zestawieniu. A to auto to Renault 5 Urban Range za 110 940 zł. Nikt nie umie wskrzeszać legend tak dobrze, jak robi to Renault. Nowa piątka to wspaniały przykład, jak można pogodzić retro styl kultowego modelu z lat 80. z nowoczesną technologią. Nic dziwnego, że sukces tego auta przekroczył oczekiwania nawet samych Francuzów i w związku z tym rabaty są dość skromne. Na szczęście Renault 5 samo w sobie nie jest drogie. Najtańsza wersja Urban Range Evolution startuje z pułapu 121 500 zł, ale na findcar.pl znajdziecie takie auta z dodatkowym wyposażeniem, kosztujące w okolicach 110-115 tysięcy złotych. Dzięki 120-konnemu silnikowi i niewielkiej masie auto jest dość szybkie. Setkę robi w 9 sekund, a maksymalnie pojedzie 150 na godzinę, więc jak zobaczycie przed sobą na drodze niebieską tablicę z narysowanymi na niej 2 pasami ruchu, to nie musicie czuć przerażenia i zawracać. Ale lepiej zbyt daleko nie jedźcie, bo mały akumulator ma tylko 40 kWh pojemności, co oznacza jakieś 200 km zasięgu w trasie. Ale po mieście zrobicie już około 400. I szybko się naładujecie, bo ładowarka pokładowa ma moc 11 kW, a na stacjach szybkiego ładowania auto przyjmie szczytowo 100 kW. Więc pół godziny wystarczy, by dobić do 80%. Krótkie, liczące 392 cm nadwozie stylowego Renault mieści przyzwoity 326-litrowy bagażnik, ale na tylnej kanapie nie ma zbyt dużo przestrzeni. Jeżeli to Wam przeszkadza, to możecie szukać na findcar.pl większego Renault 4. Najtańsze kosztuje 117 tysięcy złotych i też nawiązuje stylistyką do swojego legendarnego przodka, który zmotoryzował Francję. To już wszystkie auta, jakie dzisiaj dla Was przygotowaliśmy, czyli nowe, tanie elektryki w cenie od 70 do 110 tysięcy. Każdy powinien znaleźć wśród nich coś dopasowanego do swoich oczekiwań i budżetu. Jeżeli przede wszystkim zależy Wam na cenie, a wszystkie pozostałe kwestie estetyczne, osiągi, jakość wykonania, przestronność, moc i czas ładowania czy zasięg schodzą na dalszy plan, to wystarczy Wam Leapmotor T03. Naszym zdaniem jednak lepiej dołożyć dychę i wyjechać z salonu czymś zdecydowanie bardziej przypominającym pełnowartościowy samochód, a nie wieprzowinę stojącą w kolejce do ubojni. Fiat Grande Panda albo Citroën EC3 też nie grzeszą jakością wnętrz ani osiągami, ale przynajmniej dobrze się prezentują, szybko ładują i zapewniają przyzwoity zasięg. Dacia Spring to samochód, który przekonuje do siebie w zasadzie tylko bardzo niskimi kosztami eksploatacji i typowo miejskimi rozmiarami, zdecydowanie ułatwiającymi poruszanie się po mieście, parkowanie itd. Jeżeli natomiast tani elektryk ma pełnić funkcję przestronnego auta rodzinnego, to bank rozbija Opel Frontera. Ma nie tylko duży bagażnik, ale także najdłuższe nadwozie i największy akumulator w zestawieniu, a dzięki temu także zasięg. Można zatem pokusić się o dłuższe wycieczki. Z kolei Hyundai Inster to wybitne połączenie wymiarów zewnętrznych typowych dla segmentu A z przestronnością wnętrza, jakiej pozazdrościć mogą mu niektóre auta segmentu D. Ktoś, kto projektował to auto, musiał przynajmniej raz w swoim życiu pojechać z rodzicami na wakacje do Bułgarii Fiatem 126P i wyciągnął z tego wnioski. Wnioski, które pozwoliły mu zbudować elektrycznego malucha XXI wieku. BYD Delfin Surf ma oryginalny wygląd, bogate jak na ten segment wyposażenie, sprawnie przyspiesza. Jeszcze rok temu byłby bardzo łakomym kąskiem i w zasadzie w tej kategorii cenowej nie miałby konkurencji. Ale szybko się ona pojawiła i za 5000 zł więcej możecie mieć znacznie bardziej doświadczonego, jeszcze szybszego, przestronniejszego, szybciej ładującego się Baby Macana, czyli Forda Pumę Gen E. Dwie ostatnie i najdroższe propozycje to typowe miejskie auta segmentu B, które może nie mają zbyt przestronnych wnętrz, ale nadrabiają to urokiem osobistym. Są wystarczająco dynamiczne, mają dobre parametry ładowania i po prostu cieszą oko. Dotyczy to w szczególności Renault 5, które kradnie serca
ale nie portfele. Bez względu na to, które z tych aut podoba Wam się najbardziej, sprawdzajcie oferty na naszej stronie findcar.pl, bo jedne auta znikają, ale inne wpadają na ich miejsce. Koniecznie też wysyłajcie z naszej strony wiadomości i pytania do dealerów. Bardzo łatwo możecie na przykład poprosić o przedstawienie oferty finansowania. Wystarczy odpowiednio przesunąć suwaczki z wysokością raty, wpłaty własnej czy okresem finansowania. W przypadku elektryków pytajcie również o kable, jakie są w zestawie, bo nie zawsze można znaleźć tę informację w opisie ogłoszenia. A niektóre z oryginalnych przewodów potrafią kosztować nawet 2-3 tysiące złotych. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o zaprezentowanych dzisiaj samochodach i przede wszystkim, jakie inne zestawienia albo materiały poradnicze chcielibyście zobaczyć na naszym kanale. I oczywiście buszujcie po ponad 20 tysiącach ogłoszeń na findcar.pl. Do zobaczenia.